Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszne danie, proste danie i tym daniem będą łódka z kurczaka, ale one będą faszerowane mięsem mielonym. I ja mam tą górną część uda. Jeżeli macie tą dolną, obetnijcie, przyprawcie sobie wszystko razem, a potem do tej górnej części podnieście troszeczkę skórę i tam nafaszerujcie łyżkę, dwie mięsa mielonego w uszcie. Przyprawionego oczywiście. Naprawdę Wam powiem, że będzie coś pysznego i szybkie danie, ponieważ nie trzeba tych kości tam wycinać. To jest danie, można powiedzieć, na szybko dla leniuchów, albo dla mnie też, ponieważ uwielbiam kurczaka i lubię w różnej postaci. Będą bardzo smaczne i będzie coś innego. Można się naprawdę najeść. I dla tych, co nie przepadają za kurczakiem, czy za udem z kurczaka, tak jak mój domownik, to danie właśnie z tym mięsem mielonym, można połączyć z pieczarkami, będzie naprawdę coś pysznego. Nie trzeba dużo. 100-200 gramów, zależy ile macie tych udek z kurczaka. Te dolne oczywiście usmażcie razem na blaszce. Ten czas to zależy od Waszego piekarnika. Na ile stopni? Może na 180, na 200 stopni. Można najpierw na 180, pod koniec troszeczkę dopiec na wyższej temperaturze o 20-30 stopni. Nie ma problemu. Czyli tak jak chcecie, tak robicie. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię i jak można prosić o subskrypcję, o łapki, o komentarze. Będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Kupiłam tą górną część, a więc faszerować, wyciągać kości to nie jest tak aż dobrze, bo jest i tutaj kość, i tu, ale pokażę Wam, jak można też taką tą górną część nafaszerować. Ten tłuszcz, który tutaj jest, na przykład w kurczaku, możemy obciąć i zostawić na przykład do rosołu. Tutaj te wszystkie błony, tłuszcz wycinamy. Będziemy faszerować tu tą górną część kurczaka. Dzielamy. Możemy również sobie tutaj łyżką tą skórę od tego mięsa. A więc podnosimy i sobie troszeczkę tak oddzielamy. I razem mam 1,5 kg tych nóżek, czyli tych górnych części. Przejdę do umycia. Teraz obsuszę. Teraz przyprawię sobie z pół łyżki soli. Można zawsze dosypać pieprz czarny z pół łyżeczki. On nie może dominować, ale powinien być. Da fajny smak. Papryka słodka. Jedna z 1,5 nawet łyżeczki. Ostra również z pół łyżeczki. Jeżeli nie macie ostrej, to dajcie 2 łyżeczki słodkiej. I dołożę zioła prowansalskie. One się do drobiu idealnie nadają. Możemy dołożyć jeszcze na przykład troszeczkę estragonu. To wszystko mieszam. Łyżka oliwy albo oleju. I mieszam. Faszerować możemy, można powiedzieć, czym chcemy. Możemy samymi pieczarkami, też nie ma problemu. A możemy tylko samym mięsem mielonym, też nie ma problemu. Możemy wymieszać, parę pieczarek usmażyć, wymieszać z mięsem mielonym i wtedy tutaj nakładacie. Mięsa nie trzeba dużo, około 150-200 gramów, trochę pieczarek smażonych na maśle z dodatkiem cebuli, czosnku. Będzie coś pysznego. To sobie stoi około pół godziny do godziny, zanim zrobię ten farsz. Nagrzewam patelnię i że już jest nagrzana mocno, a więc kroję najpierw te pieczarki i zaraz nałożę masło. Przekroję na pół, żeby te plasterki były mniejsze. Może nawet poćwiartkować. I dopiero teraz daję łyżkę masła klarowanego, bo by mi się spaliło, jakbym dała na tą rozgrzaną metalową patelnię. One bardzo szybko grzeją, palą.
I teraz kroję kostkę pół cebulki, takiej średniej, albo jedną małą. I teraz pół łyżeczki soli, pół łyżeczki papryki czerwonej i pół łyżeczki pieprzu czarnego. I to wszystko. Gdyby Wam się patelnia mocno paliła, możecie zawsze podnieść do góry, żeby ją schłodzić, zmniejszyć ogień. Zobaczcie, zmniejszyło objętość. Jest ich teraz dużo mniej, ale mimo wszystko one dadzą fajny smak. I zaraz po 5 minutach, jak przestygnie trochę, łączę z mięsem. Mam 150 gramów mięsa wieprzowego, 50 z indyka. Możecie dać wołowego albo wołowe. Jakie chcecie, mieszane najlepiej. Teraz to mięso daję tutaj do środka, do tych pieczarek. Mieszam. I jeszcze to też przyprawiamy. Odrobinkę pieprzu, papryki z pół łyżeczki, zioła prowansalskie z pół. Patrzymy na sól, 1/3 łyżeczki soli i mieszam, próbuję, żeby mi smakowało, a Wy musicie zobaczyć, czy Wam smakuje. Teraz do tego wbijam jajko, ale jakby żółtko z odrobiną białka. Nie trzeba całego białka dawać. I mieszam. Ja również to ułożę troszeczkę. Około łyżeczki. Mieszam to. Teraz widelcem, żeby mi się fajnie wymieszało. Jest bardzo smaczne. Teraz już przejdę do faszerowania, nadziewania tych łódek. Biorę sobie blaszkę. Mam taką starą, ale ona jest taka dosyć gruba i na niej się fajnie piecze. Polewam oliwą. Patrzę, ile mam łódek i mogę sobie od razu podzielić to mięso na tyle łódek, ile mam mięsa mielonego. Wtedy wiem, ile muszę nałożyć na porcję. I biorę sobie takie jedno łódko, górną część. Biorę łyżkę tego nadzienia. Nakładam tu jakby pod skórę. I to, co możemy zrobić, to możemy sobie tutaj szczepić z boku. Widzicie, tutaj jakby strzyć, tak, żeby Wam nie wyleciało. Tego nieraz wykołaczki trzeba kupić lepszej jakości, bo żeby Wam nie pękały. Ale nie zawsze się uda. Z jednej strony i z drugiej. Mamy 2 wykołaczki, potrzebujemy, żeby nam to nie wyleciało. I już zostawiam tutaj na blaszce. Gotowe. Piekarnik jest już nagrzany. Wstawiam na pół godziny tą górną częścią. Po pół godzinie wchodzę, obracam na drugą stronę, piecze się w drugą stronę i potem te ostatnie 10-15 minut upiekam, żeby mi się ładnie upiekło. I teraz przy okazji chciałam Wam jeszcze raz coś pokazać. Jeżeli smażycie na jednej blaszce tego kurczaka, możecie sobie obrać ziemniaki i pokroić wzdłuż. Nie tak w poprzek, bo wtedy ta średnica jest dużo większa i Wam się tak szybko nie upiecze. Wtedy w ciągu pół godziny Wam się to ładnie upiecze na tej wspólnej blaszce. I wtedy robicie tylko sałatkę, surówkę, macie pyszne danie. Oczywiście zapraszam Was, proszę zobaczyć, z pół łyżeczki papryki, z pół łyżeczki pieprzu czarnego, pół łyżeczki soli, mieszamy, z pół łyżki oliwy. Zaraz mija pół godziny, na 200 stopni kurczaka piekę w połowie. Pod koniec można tego kurczaka oczywiście dać wyżej, żeby Wam się fajnie dopiekł i żeby ta skórka była chrupiąca. Tak już to wygląda. Teraz obracam na drugą stronę, żeby mi nic nie wyschło. I teraz tu pomiędzy możemy sobie włożyć właśnie te kawałki. Ponownie wstawiam na pół godziny na 200 stopni dalej. Nie zobaczcie,
On już się ładnie zarumienił. Ja bym podnieść troszeczkę wyżej. I dalej to samo. 200 stopni. Super. Przemieszam sobie te ziemniaki. One są już prawie. Widzicie, jak ładnie wchodzi. Zobaczcie, już się kruszą, a więc już są, można powiedzieć, że prawie uduszone. Teraz tego kurczaka obracam po to, żeby ładnie się opiekł jeszcze ta góra. I jeszcze paprykuję troszeczkę, żeby ładnie wyglądał. I wstawiam na ostatnie 15 minut, również na 200 stopni. Miałam parę pomidorków koktajlowych, dołożyłam, żeby mi się ładnie razem upiekły. Kurczak upieczony. Zobaczę ziemniaki, bo nie, ziemniaki długo też potrzebują. To, co wspomniałam, to zaraz na gorąco wyciągamy te wykołaczki, bo teraz one wyjdą bardzo szybko. Od razu z wszystkich. I możemy sobie już kroić. Pyszne, soczyste, również kurczak, smaczny, soczysty, niewysuszony, coś pysznego.